Nasza podróż na wyspę Hvar zaczęła się jeszcze w nocy. O 3:00 nad ranem ruszyliśmy w drogę. Czekała na nas trasa przez 4 kraje: Czechy, Austrię, Słowenię i wreszcie Chorwację. W tym filmie pokażemy Wam, jak wygląda przejazd, ile kosztują winiety i paliwo po drodze, gdzie najlepiej zrobić postój, a także jak działa prom na Hvar i ile trzeba za niego zapłacić. Na końcu dotrzemy do naszego apartamentu, gdzie zaczniemy prawdziwe wakacje. Zostańcie z nami, bo ta podróż to coś więcej niż tylko dojazd. To początek przygody. Hejka! Jest po 3:00 nad ranem. Nieludzka pora w ogóle, żeby funkcjonować, ale my ruszamy na wakacje po sezonie. Jedziemy, słuchajcie, na Hvar. Mamy do przejechania najpierw do Drvenika, 1200 km mniej więcej. Wyruszyliśmy z Tychów. Będziemy jechać przez Czechy, Austrię, Słowenię, no i oczywiście Chorwację. Szykujemy się nie tylko na wypoczynek, ale również na relacje z wyspy, z pobytu. Jeżeli macie ochotę posłuchać, obejrzeć, to koniecznie klikajcie w suba. Będziemy dawać znać z drogi, jak nasza podróż przebiega. Bądźcie z nami. Słuchajcie, jesteśmy w Mikulowie, nasza pierwsza przerwa i teraz metoda korzystania z toalety. Kasa biletowa, koszt za skorzystanie z toalety 1 euro. Można płacić kartą, można płacić gotówką. Tutaj zaraz wyjdzie taki bilecik. O, patrzcie, słuchajcie. I z tym bilecikiem sobie po prostu idziemy tu, w odpowiednią brameczkę. Po 3 godzinach drogi i 300 km przejechanych dotarliśmy do Mikulowa. To jest tutaj już przy samej granicy z Austrią, więc za chwilę szybka trasa do Wiednia. Trasa dość pusto było, chociaż momentami przed Brnem większy ruch. Co do pogody, to troszeczkę nam pokropiło, ale ogólnie bardzo fajna trasa. I teraz kolejne kilometry przed nami. Jak widzicie, mamy taką wspaniałą trasę. Właśnie złapał nas deszcz. Sprawdzałam na radarze pogody, wisi nad Wiedniem front deszczowy. Mamy nadzieję, że jak przejedziemy Wiedeń, to już się to skończy, bo nie wróży to nic dobrego. Mamy nadzieję zdążyć na prom, żeby nie przyjechać późną nocą na wyspę. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No cóż, tymczasem lecimy dalej. Dojeżdżamy właśnie do Wiednia. Pogoda w tym momencie fatalna, leje, słaba widoczność. Za Wiedniem ma się rozpogodzić, zobaczymy. Natomiast z takich informacji to przez Wiedeń jedzie się ogólnie dosyć długo. Większość ograniczeń 70-80. Bardzo dużo fotoradarów. Są różne odcinkowe pomiary prędkości, więc lepiej noga z gazu, spokojnie według znaków drogowych i da się to przejechać, że tak powiem, bez mandatu. Żebyśmy widzieli jeszcze tylko te znaki drogowe przy tej ulewie, którą teraz właśnie mamy. Żeby nie było, tak czy inaczej przez Wiedeń się całkiem przyjemnie jeździ. Jak jest pogoda i coś widać, to z drogi też można zobaczyć ułamek tego Wiednia. No, zobaczymy, jak będzie tym razem. Na razie nie widać nic.
No nic, my po prostu liczymy na to tak naprawdę, że jak już miniemy to wszystko, to pokaże nam się piękne słońce i będziemy mogli cieszyć się po prostu tym naszym urlopem. No bo póki co to tak smutno, brzydko, pochmurnie, nieprzyjemnie. Na pewno będzie jeszcze co pokazać. Zdecydowanie. Słuchajcie, a jakie Wy macie doświadczenia z drogi? Na pewno podróżujecie również do Chorwacji, na pewno samochodami. Jak lecicie, jak jeździcie? Opowiedzcie o swoich trasach, o doświadczeniach. Zawsze miło będzie posłuchać, poczytać. Na szczęście za Wiedniem się rozpogodziło, tak jak przewidywaliśmy, jak też pokazywała prognoza pogody, więc trasa bardzo fajna. Jak też już Justyna wspomniała na początku filmu, wybraliśmy trasę przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację. Zdecydowaliśmy się na zakup winiet online, tych e-winiet. Najwygodniejszy sposób, bo po zakupie można po prostu wydrukować lub też zachować sobie PDF-a na telefonie w celu ewentualnego okazania przy kontroli. Stron w Polsce internetowych, które sprzedają winiety, jest bardzo dużo, więc do wyboru, do koloru, kto co woli. Ceny bardzo podobne. Na Czechy kupiliśmy na miesiąc i cena 98,50. 98,50. Na Austrię 2 razy po 10 dni i to wyszło ile? 57,50 każda, czyli każda 10-dniówka. 115 zł, tak? I na Słowenię miesięczna 154,99. No, to jest najdroższa winieta, najkrótszy odcinek. Niektórzy wybierają jazdę jakimiś wioskami, drogami pobocznymi, żeby nie kupować tej winiety, da się. Ja jednak wolę jechać spokojnie, cały czas autostradą, stałą prędkością, więc zazwyczaj wybieramy właśnie taką trasę, taką opcję. No a też dlaczego na miesiąc winiety? No bo jedziemy w zasadzie na 16 dni na Chorwację, więc dla nas najwygodniej kupić właśnie takie długoterminowe, bo też najlepiej się to opłaca. Także tak jak mówię, w internecie najlepiej kupić i wtedy nie trzeba się nigdzie zatrzymywać, kupować, naklejać. To jest wygodne rozwiązanie. Generalnie doceniamy możliwości załatwiania wielu spraw online w ostatnim czasie. Także polecamy tą formę zakupu. Drugi postój w Słowenii, stacja Ina. Zamówiliśmy sobie kawkę espresso, flat white. Zapłaciliśmy za obydwie kawy 7 euro. Nie jest całkiem źle. Kawa bardzo dobra. A za chwilę będzie jedzonko. No i przekroczyliśmy granicę w Chorwacji.
No i standardowo to, co nas tutaj spotyka, to korki do bramek. Niestety, i to takie jest 20 minut stania. Już jedna kraksa tu była, bo chyba ktoś próbował się wciskać, to tak, to tak. No i, że tak powiem, standard. Można było wprowadzić winiety, inny rodzaj opłat, byłoby na pewno fajnie, tym bardziej, że jest jeszcze jedne bramki nas czekają w Zagrzebiu, na których też bywają duże korki, także no to niestety skutecznie wydłuża czas przejazdu. Jedzonko. U nas najczęściej, jak jedziemy daleko w podróż, są tosty. Najlepiej się nam sprawdzają. Mamy też owocki, winogrona, mandarynki, już trochę podjedliśmy, pomidorki, które zostały nam w domu do zabrania, żeby się nie zmarnowały. Są jakieś orzeszki, wafle ryżowe. Mamy to sprawdzone. Robimy tak od dobrych kilku lat. Raczej nie zatrzymujemy się na posiłek po drodze, tym bardziej, że zawsze staramy się jak najszybciej przejechać całą trasę. Będziemy sobie zajadać. A Wy co robicie na podróż do jedzenia? Dajcie znać. Chętnie się dowiemy, może kiedyś skorzystamy z Waszej propozycji. I tak, zatrzymaliśmy się w zasadzie na dotankowanie, bo przejechaliśmy 750 km i zeszło nam niecała połowa zbiornika, spalanie 4,2 litra, prędkość utrzymywaliśmy przepisową, głównie autostrady, także bardzo dobre spalanie. Zapewne by starczyło nam do samego Drwenika, jednak paliwo na wyspie Chwar jest znacznie droższe niż tutaj na lądzie, więc dotankujemy sobie i spokojnie będziemy mogli jeździć. A cena diesla euro 39. Słów o samej jakości dróg. Jeśli chodzi o Czechy, to naprawdę poszło to do przodu. Mimo że nadal są remontowane te autostrady, to już bardzo dobrze się jedzie. Nawierzchnia bardzo dobra. Kultura jazdy też bardzo przyzwoita, więc jak najbardziej na plus. Austria oczywiście też na plus. Jest nadal dużo przeróbek. Mam wrażenie, że po prostu jeden wielki remont od kilkunastu lat, ale cały czas się płynnie jedzie, nie było żadnych korków, nawierzchnie w większości dobre. Co do Słowenii, to oni od zawsze mieli dobre drogi, nie było tam nigdy problemów. Zresztą to najkrótszy też odcinek, więc ciężko coś powiedzieć. Oczywiście mówię cały czas o trasach autostradowych i o ich jakości. No, zdecydowanie tutaj na czele jest jakość dróg chorwackich, bo autostrady są fantastyczne. Jakość, nawierzchnia, no bez porównania do reszty krajów. Natomiast to, co mi się nie spodobało w tym roku, to na autostradzie od Zagrzebia w kierunku Splitu póki co ograniczenie cały czas do 100, co uważam, że jest słabe, bo ta trasa zachęca do przyciśnięcia mocniej. No i tak się kulamy tą 100, te 110. No pod tym względem słabo. Ale trasa fantastyczna, jeśli chodzi o widoki, jakość nawierzchni i generalnie kulturę jazdy, to bez zarzutów. Nasza nawigacja pokazuje nam, że w Drweniku powinniśmy być gdzieś około 16:30, co daje nam szansę na prom o 17:15. Z tą prędkością mam nadzieję, że uda się dojechać, dokulać, że nic się po drodze nie wydarzy. Także trzymamy kciuki
za podróż, bo potem następny prom 19. Ciśniemy. I napawamy się super widokami. I super pogodą. Oj tak, właśnie, mamy, słuchajcie, 23 stopnie w tej chwili. Wyjeżdżaliśmy z Polski, było 12. Jak już wspominaliśmy wcześniej, było pochmurno, było deszczowo, a tutaj teraz tak naprawdę już piękne słońce, trochę chmur, ale już humory lepsze, już kciuki do góry za pogodę, także fajnie, fajnie. Słuchajcie, dotarliśmy na czas do Drwenika, więc prom 17:15 jest nasz. Wow! Idziemy kupić bilety. Tam, jak na wprost idziemy, zaraz Wam pokażę. Zauważyliśmy właśnie budkę, w której można takie bilety na prom Jadrolinii kupić. Kupiliśmy już nasze bilety. Za samochód i 2 osoby zapłaciliśmy 27,90. Wszystko jest napisane pięknie na tablicy. Tutaj rozkład jazdy, cennik. Podstawiliśmy się też już w kolejce, także teraz wystarczy tylko trochę pospacerować i na prom. I przyszedł czas na wjazd na prom. Oczywiście ustawianko. Pan jak zawsze wskazuje, ale tu nic nie widać. Jesteśmy już na promie relacji Drwenik-Suczuraj. Czas podróży w zależności od pogody około 25 minut. No niestety czeka nas jeszcze do celu kawałek drogi, bo musimy prawie całą wyspę przejechać, czyli parędziesiąt kilometrów, zanim dotrzemy do miejscowości Wrbowska. Pewnie po naszych twarzach już widać zmęczenie i nieprzespaną noc. A co do tej drogi, bo tak, no co to tak niby 50-60 kilometrów, tak? Tylko te drogi po tej wyspie to są takie bardzo specyficzne, kręte, niebezpieczne, a tak w ogóle to w Chorwacji jest takie powiedzenie: obyś zginął na drogach chwaru. No, to nie ten dzień. Mamy nadzieję, że to nie dziś. Nie dziś.
czas na małe podsumowanie naszej podróży na Chwar. Cała trasa zajęła nam około 16 godzin, z krótkimi przerwami na kawę, tankowanie i chwilę odpoczynku po drodze. Jeśli chodzi o koszty, w sumie przejazd wyszedł nas około 975 zł. Paliwo pochłonęło około 330 zł. Do tego winiety długoterminowe czeska, austriacka i słoweńska razem 370 zł, a także opłata za przejazd chorwacką autostradą 155 zł. Prom z Drvenika na Chwar to 120 zł w jedną stronę. A teraz pewnie zapytacie, dlaczego wybraliśmy prom z Drvenika? Przede wszystkim byliśmy ciekawi tej trasy. Uznaliśmy też, że wybierając Drvenik unikniemy zazwyczaj zatłoczonego Splitu. Prom z Drvenika to krótsza przeprawa, mniej stresu i zwykle mniejsze kolejki. Idealna opcja, jeśli ktoś nie przepada za wielkomiejskim chaosem. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma czas i chce zobaczyć Split, to warto popłynąć właśnie stamtąd. Rejs jest dłuższy, więc można trochę nacieszyć się widokami. Należy jednak pamiętać, że trasa do Drvenika jest dłuższa. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę podróż przez wyspę Suciuraju do miejsca docelowego, co również wydłuża czas przejazdu. Wybrana przez nas trasa na wyspę Chwar przez Drvenik wydłużyła czas podróży o około 3 godziny w stosunku do promu ze Splitu. Cena promu ze Splitu jest wyższa niż z Drvenika. Mimo wszystko, z naszej perspektywy, lepszą opcją jest podróż promem ze Splitu do miasta Stary Grad. Podsumowując, podróż samochodem na Chwar to naprawdę fajna przygoda. Trochę kilometrów do pokonania, trochę organizacji, ale nagrodą jest totalny luz, wolność i to uczucie, kiedy w końcu staje się na promie i czuje zapach morza i wyspy Chwar. Zdecydowanie warto. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży. Za każdy like, komentarz i subskrypcję. To dla nas naprawdę dużo znaczy. Do zobaczenia w kolejnej relacji z Wyspy Chwar.